Podróż z Gozo na główną wyspę, na Maltę, no wcale nie należy do najszybszych. Jechaliśmy ponad 3 godziny, ja to się czułem, jakbyśmy jechali do Rzeszowa. Tak, bo najpierw musieliśmy dojechać na prom, potem poczekać na prom, przeprawić się promem, potem poczekać na autobus, przejechać całą wyspę autobusem, no ale jesteśmy. Jesteśmy i zobaczcie, jaki mamy wspaniały widok. Te wieżowce, które za nami widzicie, to jest miejscowość St. Julian i to jest miejsce, w którym zatrzymywaliśmy się już 2 razy, czy 3 razy, będąc na Malcie. Albo 4. Jest już gubię trochę rachubę, bo za każdym razem, kiedy jesteśmy na Malcie, odwiedzamy to miejsce i bardzo często nocujemy. I jest to taka typowa imprezownia, czyli w sezonie jest tam naprawdę głośno, jest dużo klubów, dużo młodzieży z całej Europy, która przyjechała się zabawić. No i wiadomo, w nocy bywają śpiewy, hulanki, swawole. Ale jednocześnie St. Julian jest po prostu dobrą bazą wypadową. Tam autobus w każdą stronę nas zawiezie. Tutaj zaczyna się już centrum wyspy, tak. No cóż, tym razem w Sliemie zobaczymy, czy będzie podobnie, czy lepiej, czy gorzej. Jedną z rzeczy, które koniecznie musicie zrobić, będąc na Malcie, niezależnie czy to jest weekend, czy dłuższy pobyt, to rejs dookoła Trójmiasta, tak zwany Harbour Cruise. Statki odpływają ze Sliemy i jest ich dużo, co godzinę czy półtorej można się załapać na taki rejs. Jest dużo statków do wyboru, mniej więcej wszystkie kosztują podobnie. Płynie się właśnie tutaj dookoła tych zatoczek. Są piękne widoki na Vallettę, Sliemę, Birku. No i to jest coś naprawdę, co warto zrobić, bo widoki są piękne. Jest to unikalne doświadczenie, które Wam polecamy niezależnie od pory roku, bo my byliśmy kilka razy i zimą, i latem i za każdym razem było cudownie. W Valetcie i wizytę w tym mieście zaczynamy zawsze od tego samego miejsca, czyli od murów miejskich, które otaczają to zabytkowe, piękne miasto. Można tutaj wejść i podziwiać parku, no w zasadzie wokół całej Valetty tak naprawdę, bo mamy tutaj i widok na Sliemę, gdzie płynęliśmy statkiem, tam tutaj obok wieżowce St. Julian, a po drugiej stronie nawet jak się pójdzie tam nieco dalej. Także polecam Wam o każdej porze dnia tak naprawdę, chociaż najpiękniej jest oczywiście podczas zachodu słońca. Stęskniłem się, po prostu się stęskniłem.
11 miesięcy nas tutaj nie było. A coś jest takiego w tych widokach, że człowiek powraca do nich często myślami, a w tym przypadku już tak jak teraz ja na żywo. Pięknie, piękny dzień. Wizyta San Julian. Zawsze kiedy tu jesteśmy, sprawdzamy postępy prac nad tym wieżowcem zaprojektowanym przez biuro projektowe Zaha Hadid. To jest ogromny kolos tutaj w San Julian, gdzie jest raczej niska zabudowa, są w zasadzie tylko 3 większe takie budynki. No i ostatnio jak tu byliśmy, był szkielet. Przedostatnio jak tu byliśmy, był szkielet, potem zaczęli troszkę elewacji, a teraz już widać, że w zasadzie ta elewacja jest już w większości skończona. Jeszcze może jakieś 2 pasy zostały. I widzicie w środku taki charakterystyczny skręt. Ten budynek będzie się tak troszkę zwężał, taki będzie nieoczywistą bryłą. No i tu pojawia się pytanie, czy tego typu inwestycja powoduje, że w danym mieście dane miasto rozwija się, czy to jest ten właśnie symbol rozwoju? Niekoniecznie, bo tutaj będzie hotel, do którego będą przyjeżdżały tłumy turystów, tu już jest dosyć tłoczno, a ulice San Julian są wąskie, plaże nie są jakoś bardzo szerokie i już w sezonie tutaj czuć takie troszkę przepełnienie tymi ludźmi, a tego typu inwestycja na pewno spotęguje to wrażenie. To raz, a dwa, że taka elewacja pasuje do hoteli, owszem, ale może w dużych miastach, gdzie ta zabudowa jest wyższa, tu dookoła jest raczej niska zabudowa, taka dosyć spójna, śródziemnomorska powiedziałabym, i stylistycznie, przynajmniej w tej chwili, jak to wygląda, to pasuje troszkę jak pięść do oka, moim zdaniem. Ciekawa jestem, co wy myślicie na ten temat. Czy wieżowce to zawsze równa się rozwój? Bo my często stawiamy właśnie ten znak równości. Jeżeli jest wieżowiec, to znaczy, że miasto się świetnie rozwija, ale nie zawsze musi tak być. Jako że muszę jakoś wrócić do kraju, zajrzeliśmy do fotografa, żeby zrobić zdjęcie do tymczasowego dowodu. I zobaczcie, jaka tu jest piękna galeria. Tutaj są zdjęcia z lat 60. San Julian, gdzie widać, jak powstawały kolejne budynki. Niesamowite. Tędy chodzimy do naszego hotelu. Tu widać taki charakterystyczny, piękny budynek, który właśnie jest w budowie. Niesamowite. Jestem uratowana, mam nowy tymczasowy paszport. Szybko poszło, jak już tu udało nam się dotrzeć, akurat spotkaliśmy w drzwiach pana konsula, byliśmy jedyni, więc ciach, ciach, ciach i jest. No to oznacza niestety, że muszę wrócić do Polski, nie zostanę tu na Malcie, ale jeszcze nic straconego, na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Co za przygoda, stresowałam się strasznie, czy wszystko się uda załatwić, bo jednak lot mamy jutro, czasu mało, no i wiecie, to jednak jest taki lekki stresik. A, mam go! I jesteśmy ponownie na lotnisku pańskim. Ale od drugiej strony trochę, ponieważ nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby nie polecieć nad Maltą samolotem, żeby zrobić zdjęcia. Co może być dla Was ciekawe, to że robimy to już drugi raz, tylko że film z poprzedniego wyjazdu nie użył światła dziennego. Jeszcze, więc a może je połączymy, zobaczymy. No. Bo poprzednim razem mieliśmy trochę bardziej
trochę więcej chcieliśmy zrobić, ale to się nie udało, bo nie mieliśmy tyle czasu. Teraz będziemy mieć 2 godziny prawie, więc liczymy na to, że wszystko się uda sfotografować tak, jak byśmy chcieli. Naszym celem jest jeden bardzo konkretny kadr i piloci bardzo długo dyskutowali, czy to się uda zrobić. No i mamy spore opóźnienie, ale liczymy na to, że się uda. Trzymajcie kciuki. Poleciał! Słuchajcie, jak teraz lądowaliśmy, 3 takie samoloty czekały, aż my wylądujemy tą małą Cessną. Ryanery, EasyJety i te wszystkie inne w kolejce stały i czekały, aż my usiądziemy. tak zdezorganizowaliśmy życie. No, na tym małym lotnisku. Słuchajcie, sami widzieliście, widoki piękne. Może to pod kątem zdjęć nie wyszło tak źle, żeśmy tyle musieli poczekać. Bo Golden Hour, przepiękna baletka w tym słońcu. A co najważniejsze, to nasz dzisiejszy cel, Czyli 3 wyspy, Gozo, Comino, Malta w jednym kadrze. na jednym planie zrealizowany. Zrealizowany. Wystarczyło 5000 stóp, lecieliśmy, szybko to zajęło, straszyli nas tutaj strasznie. Tak, tym bardziej, że nasz pilot mówił, że właśnie stamtąd wrócił i było bardzo wietrznie, że będą trzęsło. turbulencje, że to się nie uda, a w ogóle nie pozwolą nam tam wlecieć, bo to jest ścieżka lotowania tych pasażerskich dużych samolotów, które tutaj przylatują na Maltę. No ale na szczęście udało się. Od A do Z naprawdę bardzo jestem zadowolony i sprawnie poszło, szybko. Plan wykonany. Plan wykonany. No i niestety nasz kolejny wyjazd na Maltę dobiega końca. Aczkolwiek był to krótki, ale bardzo intensywny wyjazd, bo mieliśmy mnóstwo sesji, w tym sesję z samolotu, która pomimo przygód Doszła do skutku i wyszła tak bardzo pięknie. Tak jak sobie zaplanowaliśmy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Poza tym spotkaliśmy się z różnymi znajomymi. I nieznajomymi, których poznaliśmy tutaj. Dokładnie tak. Naprawdę to było bardzo intensywnych 5 dni. I co? Teraz pora wrócić do Polski i trochę odpocząć. A potem znowu przylecieć na Maltę. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał.
Jeśli tak, to zostawcie nam kciuka w górę, subskrybujcie nasz kanał, bo myślę, że Malty będzie się tu pojawiać coraz więcej. O tak, a jeśli obejrzeliście cały film do tego momentu, to koniecznie napiszcie nam w komentarzach Malta on Air. No właśnie. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa!